Dzień dobry, proszę Państwa. Początek 5 wspaniałych dni. Jestem po pracy. Po wizycie u mechanika. To akurat najmniej milsza część tych 5 dni, które przede mną, ale płatność była już 3 dni temu i rozmowa, co tam jest do naprawienia, więc jakby jestem z tym pogodzony, nie popsuło mi to mojego dnia. Szybkie przebiórka, jestem już spakowany i lecimy do Hiszpanii! To znaczy ja lecę. Marzył mi się wyjazd, taki wyjazd samemu gdzieś. I właśnie dzisiaj on się odbędzie. Słuchajcie, nie będę teraz dużo gadać, bo jakby mam wszystko już poszykowane, ale mam jeszcze kilka pierdół do wzięcia, więc wolę najpierw je popakować, być już gotowym. I lecimy zaraz na pociąg i na lotnisko. Wziąłem sobie na lotnisko, już nie zdążę nic jeść, sushi. Tam będę czytać książkę i jeść. Energolka. To jeszcze z pracy muszę sobie wziąć świeżego, zimnego, bo nie wypiłem. Więc tak. Powiem wam, że mam taki super nastrój. Wracałem właśnie z roboty, jechałem do tego mechanika i mówię sobie, kurde, jakie to zajebiste jest, że kończę pracę, jadę do mechanika, no tego by mogło akurat nie być, ale jest. I za parę godzin będę w Hiszpanii. Na Majorce dokładnie, więc mega. Mega się cieszę z tego powodu. Chyba jeszcze muszę włączyć zmywarkę i kilka rzeczy zrobić. Dobra, mam to zapisane, więc działam. Proszę Państwa, jestem już gotowy. Taka stylizacja na wylot. Meci wszystko, bo i torba brązowa i moja waliza. Co prawda mogłem ją umyć, ale umyję już po powrocie. I lecimy. Lecę ja. I lecę na swój pierwszy taki urlop sam na sam. Bez statystów, bez mamy. Bez kolegi, bez koleżanki. Sam. Singiel. Jaram się, bo powiem wam, że kilka razy już planowałem, ale jakoś tak zawsze mi brakowało odwagi, że może z kimś. Ale napotkałem na ostatnich urlopach ludzi, którzy jakby sami jeżdżą i świetnie się bawią, bo ja też mi się z takimi ludźmi zdarzyło bawić, chociaż ja nie byłem sam, ale byłem na wychodnym, że tak to ujmę, sam i świetnie się razem bawiliśmy i mam nadzieję, że podobne przeżycia ja będę miał właśnie tym wyjazdem. 19,66 kg plus wagę włożyłem na drogę powrotną, ona waży 80 gram, więc prawie równe 20 kg. Nie wiem, jak ludzie jeżdżą z małym plecakiem. Mały plecak odpowiada takiej torbie i może tak, jakbym nie ćwiczył, nie brał kreatyny i różnych takich dupereli, to jakoś bym się zmieścił, ale byłoby to bardzo trudne, ale nie tym razem. Pociąg, znaczy się najpierw tramwaj, dworzec, pociąg, lotnisko. Ale fajny hotel. Dobra, winda to może nie jest fajna, ale ta w dole jest taki stara ta recepcja, taki z sercem i tam zdjęcie tego właściciela i ten właściciel chyba koło 80 i ma kilka tych hoteli, był tam na tym plakacie i palił też chyba na zewnątrz papierosa albo siedział po prostu, więc taki hotel z duszą i historią, więc jaram się, mam numerek, słuchajcie, 309. A widzicie, tu jest ten klimat. To takie trochę PRL czy coś, kojarzy mi się, jak mój dziadek pracował w kinie, ale jeszcze przed remontem, właśnie takie stare kino. To też tak to wszystko wyglądało, ale jak byliście w Pałacu Kultury i Nauki, ale tam to nie jestem pewien, czy to mi moja wyobraźnia nie robi tych no jakichś filmów, ale taki po prostu widzicie, drewno stare. Ciekawe, jakich mam sąsiadów i czy są geje tu? 309, to zapomniałem z wrażenia, który numer. No pokoik taki budżetowy, ale mi też właśnie cały wyjazd zależał budżetowo. Tak jak wam mówiłem, ja w ogóle planowałem, żeby prywatnie znaleźć samolot i hotel sobie. A tutaj mam jeszcze w tej cenie śniadanko, więc jest spoko.
I tak zamierzam te dni spędzić bardzo aktywnie i tutaj tylko spać. Ale pokój duży, więc jest też plus. Jaka zasłona, coś takiego troszeczkę u mojej babci podobnego było jeszcze przed remontem. Taki ten odcień. Fajnie, fajnie. No nie trafiłem na taras, tylko na balkon. Wiem, że były tu tarasy i balkony. Ale też jest ok. Idę zaraz się przejść. Ale was nie biorę, bo chcę sobie sam przejść. Najpierw was zabiorę kiedy indziej. Proszę Państwa, właśnie rozpoczynam dzień pierwszy. W sumie rozpocząłem go, bo byłem na recepcji, pani mi zrobiła kawkę, pyszna kawa. Co prawda nie jest to kawa śniadaniowa, bo śniadanie dopiero od 8. 8 już jest 05, ale jak byłem po kawę, to jeszcze nie było. Plan jest taki, że idę pobiegać, zobaczyć, rozejrzeć się po okolicy, bo wczoraj byłem się przejść, ale było już ciemno i byłem też zmęczony, więc niewiele zobaczyłem. Jest piękny wschód słońca, ale go widać tylko z tego tarasu, takiego, który jest tam na korytarzu jest taki ten taras też i tam stamtąd widać, więc tam piłem sobie kawę. Teraz pobiegać. Chciałbym szafnąć godzinę, ale jak nie dam rady, bo też jestem na czczo, więc nie wiadomo, czy mi się uda, to wtedy 40 minut będzie ok. W sumie głównie po to, żeby się rozejrzeć po okolicy, no i trochę też zadbać o formę i później śniadanko. Fajnie się wstało, tylko powiem wam, że ściany są cienkie i ktoś, nawet nie pokój obok, tylko 3 pokoje obok, bo wyłapałem to jak byłem po kawę, miał budzik i ten budzik chyba dzwoni do tej pory, co chwilę ktoś daje sobie drzemkę, więc obudził mnie czymś budzik. Ale to dobrze, bo nie zmarnuję dnia przynajmniej. Co prawda byłem pierwszą osobą tam jak zszedłem po kawę, więc też nikogo więcej chyba nie obudził ten budzik. Idę teraz pobiegać. I do później.